Jest jedna zasada, której przestrzega każdy archiwista na świecie. Dokument wojskowy prowadzony przez dekady ma dziesiątki rąk, dziesiątki atramentów, dziesiątki pism. Każdy oficer, który do niego dopisywał, zostawiał ślad inny niż poprzednik. Inne ciśnienie długopisu, inny kolor tuszu, inny charakter pisma. To jest po prostu fizyka. Inaczej się nie da. Dlatego kiedy historyk Piotr Gontarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej otworzył teczkę Wojciecha Jaruzelskiego i stwierdził, że wpisy w zeszycie ewidencyjnym wyglądają na wypełnione jednorodnie, dostrzegł nieprawidłowości, które jego zdaniem wskazywały na późniejszą ingerencję w dokumenty. Każdy oficer Wojska Polskiego miał teczkę. Teczka składała się z kilku dokumentów. Najważniejszy z nich zeszyt ewidencyjny. 12 stron, oprawione, numerowane. Od momentu założenia prowadzone przez dziesięciolecia. Co było w środku? Wszystko, co oficer chciałby móc zmienić. Rubryka pierwsza. Dane osobowe. Data urodzenia, nazwisko panieńskie matki. Rubryka trzecia. Zawód i pozycja społeczna ojca. Rubryka 11. Udział w bojach. Kiedy, gdzie, za co. Rubryka 12. Rany i kontuzje. Rubryka 15. Odznaczenia, jakie i za co. Rubryka 16. Żona. Jej nazwisko panieńskie, zawód, dane rodziców. Każda z tych rubryk mogła kogoś zniszczyć, albo, jeśli ją odpowiednio wypełnić, mogła kogoś uratować. Zeszyt ewidencyjny Jaruzelskiego, zgodnie z procedurami wojskowymi, powinien był być założony w 1943 roku, gdy wstąpił do armii. Powinien zawierać wpisy z całych jego 50 lat służby. Powinien być zapisany przez dziesiątki różnych rąk. Tymczasem, według analizy Gontarczyka, wpisy wyglądają na wypełnione jednorodnie. Warto tu dodać, w wojsku PRL dokumenty bywały przepisywane do nowych formularzy, porządkowane, ujednolicane. Jednolitość pisma sama w sobie nie jest dowodem fałszerstwa, jest jednak sygnałem, który wymaga wyjaśnienia. Historyk Gontarczyk zauważył coś jeszcze. Formularz. Sam papierowy formularz zeszytu ewidencyjnego, sprawdzono jego pochodzenie. Pochodzi z wojskowej drukarni w Łodzi. Ta drukarnia produkowała takie formularze najwcześniej od roku 1979. Na dokumencie opisującym służbę Jaruzelskiego z lat 40. jest papier z późniejszego okresu. Według Gontarczyka sugeruje to, że dokument mógł zostać odtworzony lub przepisany, a nie zachowany w oryginale. Ale to dopiero wstęp, bo to, co znalazł Gontarczyk, to nie wygląda na przypadkowy błąd administracyjny. To wygląda na błąd kogoś, kto dysponował wiedzą ściśle biograficzną. Na przykład rubryka dotycząca szkoły oficerskiej. Ktoś wpisał tam najpierw Białystok, potem przekreślił i poprawił na Bielany. Szkoła bielańska. Skąd ktoś wiedział, że to jest błąd? Że należy napisać Bielany, nie Białystok. W 1990 roku to była informacja znana z bardzo wąskiego kręgu. Jaruzelski opisał tę szkołę w swojej autobiografii, opublikowanej dopiero w 1994 roku, 3 lata po zamknięciu teczki. Według Gontarczyka wskazuje to na osobę z bezpośrednim dostępem do własnych wspomnień, nieudokumentowanych jeszcze w żadnym opublikowanym źródle. Kłamstwo pierwsze. Odznaczenia. Krzyż Walecznych. Jedno z najważniejszych polskich odznaczeń bojowych. Jaruzelski twierdził w wywiadach, w autobiografii, przy każdej okazji, że dostał go za walkę z Niemcami podczas II wojny światowej. Tymczasem w teczce jest wniosek odznaczeniowy. Data. Grudzień 1946 roku. Rok po zakończeniu wojny. Za co? W dokumentach pojawia się określenie walka z bandytyzmem. W ówczesnym języku oficjalnym PRL to określenie odnosiło się do zwalczania podziemia niepodległościowego, żołnierzy AK, WIN, NSZ. Ludzi, którzy walczyli z Niemcami i nie złożyli broni, gdy przyszli Sowieci. Nie za walkę z Niemcami. Za działania prowadzone po wojnie. Przeciwko tym, którzy nie złożyli broni.
Co zrobiono z tym wnioskiem w teczce, którą zbadał Gontarczyk? Oryginalna karta znikła, ale nie znikła w jednym miejscu. W wyciągu z akt osobowych z lat od 1961 do 1965, który opisuje całą służbę Jaruzelskiego, wciąż stoi walka z bandytyzmem. Tego nikt nie usunął. Sprzeczność udokumentowana. Kłamstwo drugie. Rany bojowe. W autobiografii Jaruzelski pisał, że podczas służby frontowej był 3-krotnie ranny. Rany na wojnie. To jest biografia bohatera. Oficer, który krwawił za Polskę. W teczce, we wszystkich dokumentach bez wyjątku, rubryka rany i kontuzje jest pusta. Albo zawiera jedno słowo nie. Co więcej, sam Jaruzelski w 1948 roku, wypełniając ankietę partyjną dla PZPR, wpisał własnoręcznie: nie był ranny. Jego własny podpis, jego własne słowa. Rok 1948. 40 lat później mówi, że był ranny 3 razy. To nie jest problem pamięci. Ran bojowych się nie zapomina. Kłamstwo trzecie. Żona. W zeszycie ewidencyjnym rubryka 16. Dane żony, zawód, imię i nazwisko panieńskie, imiona i nazwiska rodziców, ich losy w czasie wojny. U Jaruzelskiego wszystkie te rubryki są puste. Dlaczego? Według ustaleń historyka Lecha Kowalskiego, okoliczności dotyczące pochodzenia rodziny żony Jaruzelskiego mogły być politycznie kłopotliwe. Temat ten nie jest jednak jednoznacznie udokumentowany w powszechnie dostępnych źródłach. Faktem jest natomiast co innego. Rubryki dotyczące małżonki w zeszycie ewidencyjnym są puste. Wszystkie. I akt ślubu znikł z teczki. Rozbieżność czwarta. Szkoła oficerska w Riazaniu. O tym już wiesz z poprzedniego odcinka. Według źródeł archiwalnych przeanalizowanych przez historyka Lecha Kowalskiego, wyniki Jaruzelskiego w Riazaniu mogły być przeciętne, co stoi w sprzeczności z późniejszym wizerunkiem prymusa. Kowalski wskazuje, że rzeczywista pozycja Jaruzelskiego na liście absolwentów mogła być znacznie niższa niż ta utrwalona w oficjalnych biografiach i że stopień, który dostał, był niższy niż ten, który mu później przypisywano. Przez całe życie oficjalne biografie opisywały go jako prymusa. Muzeum Wojska Polskiego eksponowało jego portret z podpisem absolwent z wyróżnieniem. Temat wyników w Riazaniu nie jest naukowo zamknięty. Dokumenty rosyjskie są trudno dostępne, a interpretacje historyków różnią się. Kłamstwo piąte. Virtuti Militari. Najwyższe polskie odznaczenie wojenne. Order Virtuti Militari, nadawany za czyny bohaterskie na polu bitwy. Jaruzelski go dostał w roku 1966. 21 lat po zakończeniu II wojny światowej. W 1966 roku nie toczyły się żadne walki. Virtuti Militari był wtedy rozdawany starszym generałom rytualnie, jako wyróżnienie za zasługi dla PRL, nie za walki bojowe. W teczce, w notatkach napisanych osobiście przez Jaruzelskiego w 1990 roku, stoi zdanie: Virtuti Militari powinienem był dostać już w 1945 roku, ale z powodów formalnych dokumentacja zaginęła. 45 lat po wojnie, w notatkach z 1990 roku, pojawia się zdanie o zaginionej dokumentacji. Nie ma dostępnej dokumentacji potwierdzającej wcześniejsze nadanie tego odznaczenia. Kłamstwo szóste. I najpoważniejsze. Wyciąg z akt osobowych. Dokument sporządzony w latach od 1961 do 1965, opisujący całą dotychczasową służbę Jaruzelskiego. Ten dokument nie zniknął z teczki. Był. Jaruzelski go widział w 1990 roku, gdy przeglądał akta i osobiście nanosił na nim poprawki. Pismem zidentyfikowanym później przez ekspertów grafologicznych jako pismo Jaruzelskiego. Co zmienił? Słowo elef, czyli kursant, zmienił na podchorąży. Wyższy stopień.
Dopisał przynależność do Komitetu Okręgowego Partii, której nigdy nie miał w tamtym czasie. Usunął wzmiankę o pracy w przedsiębiorstwie handlowym na Syberii, żeby nikt nie wiedział, że przez rok, zanim trafił do wojska, pracował w sowieckim sklepie. I, to najbardziej spektakularne, zmienił czas służby frontowej. Oryginał mówił od Puław, czyli od przełomu 1944 i 1945 roku. Jaruzelski zmienił na od Oki. Rzeka Oka to głębia Rosji. Od Oki do Łaby to brzmi jak cała droga bojowa armii Berlinga, od środkowej Rosji aż do Niemiec. Zmienił sobie 9 miesięcy służby frontowej na 19. Ekspertyza grafologiczna potwierdziła wszystkie poprawki tym samym pismem Jaruzelskiego. Pytanie nie brzmi już tylko, co jest w teczce. Brzmi też, kto i kiedy dokonał tych zmian i dlaczego warto było ryzykować, bo ryzyko było realne. Jaruzelski nie był już dyktatorem, był byłym prezydentem. Komunizm padał, Polska się zmieniała. Gdyby ktoś przyłapał go na ingerencji w dokumenty wojskowe, koniec reputacji, koniec legendy mniejszego zła. A jednak, jeśli przyjąć ustalenia Gontarczyka, to zrobił. Odpowiedź tkwi w tym, czego nie ma w teczce. Nie ma pełnej dokumentacji o walkach z polskim podziemiem od 1945 do 1947 roku. Są tylko urwane wzmianki i ta jedna karta, za którą dostał Krzyż Walecznych. Reszta zniknęła. Nie ma danych o żonie. Według części ustaleń historyków okoliczności dotyczące jej rodziny mogły być politycznie kłopotliwe, choć temat ten nie jest jednoznacznie udokumentowany. Nie ma pełnej dokumentacji o szkole w Riazaniu. Nie ma oryginalnego zeszytu ewidencyjnego z lat 40. I przede wszystkim jest coś jeszcze. Coś, o czym Jaruzelski wolał nie mówić i o czym my dowiemy się za chwilę, bo w innych archiwach, poza samą teczką, pojawia się pseudonim Wolski. Część badaczy łączy go z Jaruzelskim. W jednym z dokumentów, datowanym na 9 maja 1949 roku, figuruje nazwisko Jaruzelski Wojciech, syn Władysława, i pseudonim Wolski, przy którym ktoś wpisał tajny współpracownik. Wolski. Pseudonim, który część historyków łączy z Jaruzelskim. Pełna dokumentacja agenta o tym pseudonimie nie zachowała się. Zostały fragmenty, pośrednie dokumenty sugerujące, że taka osoba istniała. Czy rzeczywiście był nią Jaruzelski? Tego na podstawie dostępnych źródeł nie można jednoznacznie potwierdzić. Nie wiemy też, co Wolski, jeśli istniał i był nim Jaruzelski, rzeczywiście robił. Bo teczka pracy, czyli dokumenty opisujące działalność agenta, zniknęła. Teczka personalna zniknęła. Kiedy? Jak? Kto to zniszczył? O tym w następnym odcinku i o tym, co stało się z dziesiątkami lat akt polskiego bezpieczeństwa wewnętrznego, bo niszczenie dokumentów nie ograniczało się do jednej teczki, obejmowało całe struktury MSW. 25 września 1989 roku. Polska. Komunizm się wali. Za 3 miesiące upadnie mur berliński. Pułkownik Marek Machnicki z Departamentu Kadr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydaje rozkaz. Pisemny. Sygnowany. Z numerem rozkazu. Treść: niszczyć dokumenty inwigilacyjne. Jak najszybciej. Jak najbardziej kompleksowo. A w rozkazie, w nawiasie jest zdanie: zgodnie z instrukcją Kiszczaka. Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych. Człowiek numer 2 obok Jaruzelskiego przez całe lata 80. Razem z Jaruzelskim i generałem Siwickim. Trójka, która podjęła decyzję o stanie wojennym. We trójkę. W nocy. Bez Sejmu, bez prawa, bez jakiejkolwiek legalnej procedury. Rozkaz Kiszczaka spowodował, że ciężarówki zaczęły jeździć w nocy. Z kancelarii tajnych, do papierni, w Świeciu nad Wisłą. 23 tony dokumentów z samego Gdańska. 50 do 60% wszystkich teczek tajnych współpracowników bezpieki spalonych lub zmielonych. Kto dał rozkaz?
Dlaczego akurat wtedy? I co chcieli zniszczyć? 3 dni. Ciężarówki, drukarki, niszczarki, piece. 45 lat pracy aparatu bezpieczeństwa. Wymazane. Może. Bo nie wszystko zdążono zniszczyć. W piwnicy w Krakowie worki ze strzępami. W Katowicach 267 worków ewakuacyjnych. W Gdańsku coś, co ktoś ocalił. I w domu wdowy po Kiszczaku, w szafie, mokre teczki. Teczki, które pachniały wilgocią, a w środku akta agenta o pseudonimie Bolek.